W dzisiejszym odcinku poinformujemy Was o zaplanowanej aktualizacji na giełdzie KuCoin, poinformujemy Was o kolejnym partnerstwie nawiązanym przez VeChain oraz wspomnimy o rozpoczęciu współpracy między Cypher Capital i Phantom Foundation. Witam Was serdecznie na kanale Krypto, ogłaszam przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Tencent informuje, że pierwszy dzień przedsprzedaży NFT Satoshi Island dla subskrybentów TJLP zakończył się absolutnym sukcesem. Pierwszego dnia zostało sprzedanych 1375 tokenów NFT. W kolejnych odcinkach naszej serii będziemy informowali na bieżąco o dalszych poczynieniach tego projektu. KuCoin przeprowadzi aktualizację systemu, aby móc zapewnić lepszej jakości usługi handlowe dla swoich użytkowników. Aktualizacja została zaplanowana na dzień 16 sierpnia, a update rozpocznie się o godzinie 8:30 polskiego czasu i potrwa około 1 godziny. VeChain ogłasza partnerstwo z Orion One. Orion One jest amerykańską firmą zajmującą się oprogramowaniem logistycznym. Integrując VeChain Toolchain, Orion One zapewni swoim klientom bezproblemowe wdrażanie technologii blockchain, jednocześnie zapewniając rewolucję w łańcuchach dostaw. Cotygodniowa aktualizacja NFT GameFi od Crypto.com. Minted to wielołańcuchowa platforma NFT wspierana przez Cronos Labs. Minted ogłosiło również współpracę z Crypto.com NFT. Każda kolekcja uruchomiona na Crypto.com z kolekcji NFT wybitych na Cronos będzie dostępna na platformie Minted. Meta integruje z blockchainem Flow i wprowadza funkcję obsługi NFT na Instagramie w 100 krajach. Umożliwi to kolekcjonerom wyświetlanie NFT-ków stworzonych na Flow na Instagramie. Po ogłoszeniu współpracy wartość tokena Flow wzrosła o prawie 44%. Axie Infinity planuje ekspansję na rynek Korei Południowej. Współzałożyciel Sky Marvis Jeffrey Zerlin ogłosił ten fakt podczas ostatniego wydarzenia Blockchain Week. Co ciekawe, ekspansja jest planowana pomimo faktu, że gry Play to Earn w tym kraju są zakazane od grudnia 2021 roku. Vault właśnie uruchomił nowy marketplace. Kolekcjonerzy mogą teraz wystawiać na sprzedaż zakupione NFT Vault. W zakładce Moments tab na Vault możesz wybrać NFT, które chcesz sprzedać, ustawić cenę i wystawić swój przedmiot. Litecoin informuje, że przy pomocy CakePay i ich kryptowaluty można zakupić karty podarunkowe, które działają we wskazanych lokalizacjach na terenie Stanów Zjednoczonych. Stellar informuje, że Freighter wersja 2.4.0 jest dostępny w sklepach z aplikacjami Firefox i Chrome. Już teraz możesz zobaczyć operacje związane z każdym posiadanym zasobem i przeglądać udziały w pulach płynności. Rozszerzenie portfela Freighter to najprostszy sposób korzystania z aplikacji opartych na Stellar w przeglądarce. Elrond informuje, że dzięki Entity nawigacja po ich ekosystemie będzie znacznie łatwiejsza zarówno dla użytkowników, jak i projektów. Jest to możliwe dzięki zestawowi narzędzi, które są intuicyjne i stale dostosowywane do szybko rozwijającej się przestrzeni blockchain. Definity informuje, że obecnie odbywa się pierwszy festiwal sztuki zbudowanej na Internet Computer. Odwiedź Marketplace Yumi i wybierz się na wirtualny spacer po unikalnych dziełach sztuki wykonanych przez jednych z najbardziej utalentowanych artystów działających w tym ekosystemie. Lido przedstawia 3 nowe dodatki do listy swoich integracji. Pośród tych integracji jest integracja z blockchain.com, Exodus oraz Ambire Wallet. Zespół Harmony współpracował z grupą liderów społeczności nad planem naprawy. Propozycja naprawy jest opracowywana we współpracy z tą grupą i szerszą społecznością. Fundacja Harmony planuje przeznaczyć zarówno zasoby finansowe, jak i techniczne, aby zrealizować wybrany plan naprawczy. Moonbeam Network wziął udział w kolejnym niesamowitym wydarzeniu. Mowa o Blockchain Futurist Conference i ETH Toronto. Moonbeam składa również ogromne gratulacje dla zwycięzców i osób, które otrzymały nagrody podczas całego hackathonu ETH Toronto. Wyzwania obejmowały stworzenie Crosschain DApp przy użyciu Axelar. Moonbeam dziękuję swojej społeczności za nieustające wsparcie. Jeśli byście chcieli uzyskać informacje dotyczące udziału Moonbeam w nadchodzących wydarzeniach, zapraszamy do odwiedzenia strony tego projektu i sprawdzenia zakładki Events. Karuma pojawi się na forum innowacji w dniach 3-4 września. Podczas konferencji Karuma zaprezentuje 2 prezentacje promujące innowacje dla branży rolniczej z przykładami użyteczności w 2 obszarach. Ripple przygotowało specjalny raport, w którym zostało sprawdzone zainteresowanie wykorzystaniem technologii blockchain do płatności przez instytucje finansowe. W raporcie respondenci z przedsiębiorstw zgodnie stwierdzili, że bezpieczeństwo i jakość danych to kluczowe korzyści płynące z używania technologii blockchain i kryptowalut do płatności.
Zachęcamy do przeczytania całego raportu, do którego link zostawimy standardowo w opisie filmu. Cyper Capital jest bardzo zadowolony z możliwości współpracy z Phantom Foundation. Cyper Capital będzie wspierać projekty i twórców działających w ekosystemie Phantom. Ta relacja ma na celu wprowadzenie strategicznego finansowania w ekosystemie Phantom. To partnerstwo pozwoli Cyper Capital wspierać projekty w Web3, DeFi, GameFi na ich wczesnym etapie. Ashab nawiązuje partnerstwo z Godbit Markets Global. Godbit Markets Global to pierwszy animator rynku z podejściem do integracji usługi narzędzi w oparciu o platformę. FTX oficjalnie nawiązało współpracę z wiodącą instytucjonalną siecią płynności Paradigm. Współpraca ma na celu ułatwienie handlu pomiędzy różnymi instrumentami. Binance umożliwiło zakup tokenów RIF bezpośrednio za pomocą karty kredytowej lub debetowej. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, jakie możemy dla Was projekty śledzić. Raz jeszcze dziękuję i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!